Siemka, ja jestem Adacho i z wielką przyjemnością ogłaszam, że wyszedł kolejny rozdział mangi Dragon Ball New Hope. Rozdział 18, który ma póki co 35 paneli, 35 stron. Jeśli chodzi o poprzednie rozdziały, to pamiętacie jak to wychodziło? Autor mangi Dragon Ball New Hope, którego w sumie niku jakiegoś szczególnego nie znam, ponieważ wszystkie jego fanpage, jak i strona, jak i Instagram nazywają się właśnie Dragon Ball New Hope. On do tej pory robił tak, że chociażby w przypadku 17 czy 16 rozdziału wrzucał najpierw połowę, a potem wrzucał drugą połowę. Jeśli by się okazało, że 35 stron to jest połowę 18 rozdziału, to naprawdę mamy długą historię przed sobą, ale jest to historia, którą dzisiaj tak czy siak będziemy kontynuować. Na okładce mimo wszystko jest coś, co nie będzie z tego co kojarzę nawiązywało do ostatnich wydarzeń, ponieważ tam mieliśmy walkę Goku i Janemby. No, wcześniej jeszcze mieliśmy Gohana, Paikuhana i Piccolo, ale to już jest dawno i nieprawda. Teraz Goku walczy z Janembą. Jeśli pamiętacie, ostatnio przetransformował się w Super Saiyana 3. Szczerze mówiąc, chcę wam to jeszcze raz pokazać, bo to było fajne, tylko szybciej będzie chyba jak wpuszczę tutaj, trochę zmienię URL. W ogóle przecież Piccolo zaproponował fuzję. O właśnie, będę z wami kompletnie szczery. Została mi jedna rzecz zaspoilerowana. Chociaż w sumie no jakby to moja wina, prawda? Powinienem był przeczytać rozdział, kiedy on wyszedł, a ta informacja potem się pojawiła w rozdziale, no i jeden z widzów wrzucił ten rozdział w zasadzie. Wrzucił informację, że wyszło Dragon Ball New Hope. To jest właśnie ten piękny Super Saiyanin 3. Także na tym sobie zakończyliśmy ostatni rozdział. Tutaj podziękowania dla patronów. Oczywiście link do Patreona autora tej mangi, nie mojego, ja nie mam. Znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, przechodzimy do rozdziału 18 i z tego co widzę zaczynamy krótką retrospekcją. Goku w roku 753 pokonuje Piccolo Daimao, potem 3 lata później walczy z Piccolo Juniorem, potem 5 lat później walczy z Radicem i chyba tak będziemy mieli wszystkie walki aż do... no właśnie nie wiem do kiedy. Tutaj jest chyba historia dziejąca się między sagą androidów, sagą Cella w zasadzie, a sagą Buu, ze względu na to, że tutaj Cell wygrał Cell Games, prawda? Od tego się w ogóle zaczęła manga Dragon Ball New Hope. 62 rok i w zasadzie w tym samym roku mamy walkę i z Vegetą, i z Freezą. 2 lata później Goku pojawia się, żeby pokonać Mecha Freezy, bo tak wyglądała sytuacja w oryginalnej linii czasowej, prawda? Tej, w której Goku potem zmarł na wirusa serca. To Goku wrócił na Ziemię, tam pokonał Mecha Freezę. Ta historia z Trunksem tak naprawdę to już była nowa linia czasowa. No i jak widzimy tutaj Goku faktycznie cierpi na wirusa serca i mamy tę alternatywną wersję wydarzeń, czyli 5 lat po tym jak Goku dokonuje żywota, już ostatnio mówiłem o tym, że YouTube nie lubi słowa na Z, chociaż mógłbym to cenzurować odpowiadając na pytanie jednego z widzów, ale no mniejsza. 5 lat później Goku walczy na turnieju w Zaświatach i tam spotyka się z Piccolo, no i w zasadzie no nie chwilę później, sorry, to nie jest chwila później, to jest 6 lat później, rok 777, no i mamy Goku walczącego po raz kolejny z Piccolo, tutaj już Goku w tych Zaświatach opanował formę SSJ3. Rok 780 mamy trening Gohana z przyszłości, Goku i Piccolo w Zaświatach, pod okiem w zasadzie reszty Kaioshinów i też tam widzę Krillana, Yamsze, Chaozu, Tenshinhana i tak dalej. No i jakiś czas później Goku doznał w końcu nirwany. Spokoju po prostu zaznał i spotkał swojego dziadka w Zaświatach i żył tam długo i szczęśliwie. Rozdział 18 rozpoczynamy właśnie takim małym przypomnieniem historii, w ogóle jak to wyglądało. O, i mamy w końcu pokolorowaną okładkę, która bardzo mi się podoba. Myślę, że może dałbym ją na okładkę tego rozdziału, w sensie miniaturkę tego rozdziału, ale myślę, że zrobię tak jak mój widz zrobił. Wrzucę po prostu to, co się potem pojawi. No bo mówię, no ja już wiem, co tam będzie. W sensie jedną tylko rzecz wiem, że się pojawi, właśnie bo widziałem, że została ona wrzucona na posty, na zakolach. Tak czy siak, wracamy dokładnie do tego miejsca, w którym byliśmy, do tego samego kadru, w którym widzimy pięknie narysowanego Goku SSJ3, czyli te 6 pierwszych stron tak naprawdę to nie był sam rozdział, tylko taka retrospekcja. Tak czy siak, Goku w SSJ3 stoi naprzeciwko Janemby, który wygląda na to, że jest bardzo zdziwiony i teraz myśl, w którą stronę się czytało tę mangę, z lewej do prawej czy z prawej do lewej? Po tym co tutaj widzę to chyba jeszcze nie jestem w stanie aż tak do końca stwierdzić. Chyba się czyta od lewej do prawej, bo najwięcej sensu miałoby to, gdybyśmy to przeczytali w takiej kolejności, czyli przepraszam, że musiałeś czekać, Janemba. To jest mój najsilniejszy poziom. Możesz być z siebie dumny. Jesteś pierwszym przeciwnikiem, który popchnął mnie tak daleko w walce. Słysząc te słowa Janemba, nie mówi nic po polsku, nie przypomniał sobie języka w gębie, tylko wydobywa z siebie okrzyk, w zasadzie takie harknięcie typowe dla siebie, no i Goku spokojnym krokiem idzie w stronę oponenta. Ty, co to jest? Co to jest? Moje imię to Sangoku. To jest jakaś firma, która robi wafle ryżowe, czy o co tu chodzi? Moje imię to Sangoku. Znak towarowy. Moje imię to Sangoku i zaraz zrobię z ciebie wafla ryżowego. Ryż firmy Sonko to jest ten ryż, który ja zawsze lubię jeść, jak robię ryż, ale
są jeszcze inne firmy. Sangoku, kurde, konkurencję Goku otwiera z waflami ryżowymi. I jestem tutaj, w zaświatach, numerem 1. Więc dobra, zacznijmy. Miejmy już to z głowy, mówi Goku, który nagle znika, a w zasadzie rusza z pełną prędkością w Janembę, który nadal nie może wyjść z podziwu. Zaraz zostanie zmieniony w wafla ryżowego. Okej, a ja muszę zmienić scenę ze względu na to, że Goku tutaj walnął Janembę w poziomie. No i mamy tutaj piękny kadr, który jest, powiedzmy, ma potencjał na miniaturkę, chociaż zobaczymy. Tak czy siak, no wygląda na to, że tutaj Goku zyskał olbrzymią przewagę nad Janembą, podczas gdy Janemba łapie się za brzuch, pluje krwią i nie jest w stanie wyjść z podziwu po tym uderzeniu wyprowadzonym przez Goku. Ten nie ma zamiaru poprzestawać i staje nad Janembą. O nie, myślałem, że dosłownie błyskawicznie zakończy tę walkę, bo ja myślę, że w takiej sytuacji, w której Janemba klęczy, widać, że różnica poziomów jest olbrzymia. I też, ja wiem, że Super Saiyanin 3 w zaświatach działał inaczej niż w świecie żywych, prawda? Goku nie był świadomy tego, że w świecie żywych z żyjącym ciałem będzie miał takie duże zużycie energii, więc prawdopodobnie idąc tym tropem, będąc w zaświatach z martwym ciałem, mógł używać SSJ-3 jeszcze przez dłuższy czas, prawda? Ale moim zdaniem, czy nie byłoby lepiej i czy to nie byłoby takie duże odświeżenie, gdyby raz wydarzyła się sytuacja, w której Goku na przykład kończy walkę w tym momencie, łapie tutaj Janembę w arcypotężnego Ki-Blasta i po prostu go spopiela i to wszystko. Mieliśmy podobną sytuację w sumie w Super Hero, prawda? Z jednej strony Gohan Beast walczył dość krótko i to było no, pewien niedosyt można było czuć ze względu na to, że chciałoby się popatrzeć na niego w tej formie trochę dłużej. No ale z drugiej strony, w kontraście do sagi Cella, do której jawnie ten film nawiązywał, no widać tutaj, że Gohan się nauczył, prawda? Wtedy przeciągał walkę i się to źle skończyło. Tutaj się nie patyczkował. Tak czy siak, Goku się jeszcze póki co trochę patyczkuje i nie wypuszcza Ki-Blasta w stronę Janemby, tylko go po prostu podmuchem Ki wyrzuca. Janemba bezwładnie leci w stronę skał, przebija się przez nie, a Goku doskakuje do niego, pojawia się tuż przed nim i kiedy Janemba próbuje wyprowadzić kontratak, pierwszy atak w zasadzie od początku tej kolejnej rundy, Goku po raz kolejny znika, w zasadzie pojawia się za nim, moglibyśmy tutaj przywołać to stare, dobre bingo, ale uznajmy, że to jednak nie będzie potrzebne, chociaż czy mieliśmy spoiler na miniaturce? Nie, dobra, nie, bingo Yang Jijiego to jest tylko dla Yang Jijiego. Swoją drogą trochę zatęskniłem za mangami Yang Jijiego, naprawdę, potrzebuję wstrzyknąć sobie mangi Yang Jijiego w żyły, przynajmniej raz na miesiąc. Mangi Yang Jijiego naprawdę są uzależniające w taki zły sposób. Ja wiem, że to nie jest temat dzisiejszego odcinka, ale sobie tak pomyślałem, że jest to szkodliwe, wiem, że jest to złe, ale muszę to czytać raz na miesiąc. Naprawdę. No dobra, tak czy siak. Musimy się zadowolić New Hope, które niestety trzyma znacznie wyższy poziom, więc tu jest mniej rzeczy, z których możemy się śmiać. Goku uderza Janembę, ten po raz kolejny, jeszcze prezentując coraz większe obrażenia, odlatuje, w zasadzie jest wyrzucony daleko w powietrze. Goku nie ma zamiaru na Janembie pozostawić suchej nitki i mimo tego, że sam już w tej walce przyjął dużo obrażeń, po raz kolejny leci w stronę przeciwnika, tym razem uderza go z dyńki i Janemba jest ciśnięty w ziemię. Wygląda na to, że teraz będzie miał czas, żeby wstać. Być może będzie jakiś dialog, chociaż po Janembie bym się tego nie spodziewał, bo to nie jest przeciwnik, od którego bym oczekiwał jakiejś mądrości. Chociaż czy w Super Dragon Ball Heroes nie było ostatnio takiej sytuacji, że Majin Ozotto, który jest w stanie przyjmować różne kształty, zmienił się w Janembę i powiedział coś ludzkim głosem? To było dziwne. Dobra, nie chcę jednak patrzeć na mówiącego Janembę, bo to jest dziwny widok. Czy to naprawdę Goku? Mówi Paikuhan leżący na ziemię. Możesz wstać, Paikuhan, tu już nie ma zagrożenia. Paikuhan się cały czas chowa w okopach, mimo tego, że walka już dawno temu jest tam 5 km dalej. Tak, mówi Piccolo. Zastanawiam się, w jaki sposób zdobył tak niesamowitą moc, mówi Future Gohan. Cała trójka jest poobijana, dawała z siebie wszystko, ale no nic tutaj nie zdziałali przeciwko Super Janembie. Twój ojciec mówił o poziomie, który wykracza poza Super Saiyanina 2, czyli transcendentnego superwojownika. Chcesz zobaczyć takiego wojownika, czy zadowolisz się zwykłym? To jest jeden z moich ulubionych tekstów, które padły w oryginalnym, to nie jest oryginalny dubbing, ale w polskim lektorze z francuskim dubbingiem na RTL-u 7, kiedy Gohan przed Kibito na turnieju Tenkaichi Budokai stawał przed nim i mówi: Wolisz, bym był superwojownikiem transcendentnym, czy zadowolisz się normalnym? Powinienem zrobić odcinek, co by było gdyby? Co by było gdyby?
Kibito nie chciał zobaczyć transcendentnego super wojownika, tylko zadowolił się zwykłym. Wtedy być może Jammu i Spopowicz stwierdziliby, nie bierzemy jego energii. Gdyby pokazał transcendentnego wojownika, to może... Dobra, bo już naprawdę gadam o głupotach. Czy to jest możliwe? W ogóle zastanawia się Gohan? W tym momencie to już powinieneś w ogóle zakładać, że wszystko jest możliwe dla twojego starego. Zapłaciłbym dobre pieniądze, żeby zobaczyć teraz twarz Janemby, mówi Paikuhan, który w końcu wstaje z kolan. Dajcie mu Janemby, dajcie mu lornetkę. Paikuhan zasłużył na to, żeby zobaczyć ten twarz. Tego twarza, te buzie w tym tęczu. On chce zobaczyć buzie w tym Janembu. Możesz latać? Pomogę ci, Paikuhanie. Dzięki, Gohan. Dobra, oni teraz lecą, zobaczcie, oni lecą, żeby pooglądać tę walkę. Paikuhan, Piccolo i Gohan mówią, no dobra chłopaki, lecimy, ja nie mam zamiaru przegapić tej walki. Jest 20:30, za 15 minut finał Ligi Mistrzów, a my jeszcze w kolejce w Biedronce? Chłopaki, pośpieszmy się. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy z komplami iść po basenie na mecz reprezentacji Polski. Mecz był za 15:09 wieczorem. My chwilę po 8 wyszliśmy z basenu, ale pojechaliśmy prosto z basenu na SOR. Kolega w ostatnim praktycznie akcie zabawy na basenie rozbił sobie brodę, krew mu leciała ciurkiem, także musieliśmy jechać na SOR. Na SOR w Zielonej Górze jest tak trochę pod ziemią, więc tam był słaby zasięg i tak ja wychodziłem trochę, żeby złapać zasięgu, oglądać trochę meczu na telefonie, w sensie oglądać, złapać trochę zasięgu i wracałem do kumpli i oglądaliśmy mecz tak na raty. No dobra, bo dzisiaj mam dzisiaj dobry humor, kurde, ta manga mi poprawia humor. Lubię po prostu Dragon Ball New Hope. Okej, Goku stoi naprzeciwko Janemby, który ma rozpękniętą głowę! Rozpęknął się niczym Physalis, czyli miechunka peruwiańska, dosłownie się otworzyła jego głowa. O, wygląda na to, że nie jestem w stanie wstrzymać ręki w tej formie. Przepraszam, Janemba, ale nie masz ze mną szans, mówi Goku. Kuku kaka! Mówi Janemba, który zaczyna się wściekać coraz bardziej. Teraz musi uważać, żeby mu z głowy nic tam nie wyleciało, jak mu ciśnienie skoczyło. Żeby on na SOR nie musiał jechać, bo chociaż kurde, to już chyba od razu na stół operacyjny by się przydało go położyć, bo jakby pojechał na SOR, to musiałby pobrać bilecik, potem iść do miejsca, w którym go decydują, do którego pokoju ma czekać, a potem w tym pokoju decydują, czy mają go operować od razu, czy... już lepiej chyba wziąć igłę i samemu sobie to zaszyć, Janemba, tak ci radzę. Kuku kaka! Wykrzykuje po raz kolejny Janemba. Tak naprawdę mówi Gia, ale lubię prześladować Janembę, naśladować Janembę w ten sposób. O, Janemba zregenerował się, zobaczcie. Kurde, no i mówiłem, żebyś sam sobie to zszył, nie ma co się tam pchać po kolejkach. Jestem pod wrażeniem, tak jak Piccolo jesteś w stanie leczyć swoje rany i regenerować swoją prawdziwą moc? Nie ma co zaprzeczać, naprawdę jesteś niesamowitym wojownikiem, mówi Goku. Dalej, Janemba, zaatakuj mnie wszystkim, co masz, mówi Goku, który wygląda na to, że on się nie będzie regenerował, chociaż brzmi to głupio, ale no, Goku tak naprawdę zregenerował się w mandze Dragon Ball Super i w sumie to do tej pory nie zostało to jakoś szczególnie wytłumaczone. Pamiętam, że jak manga Dragon Ball Super wychodziła, to zastanawialiśmy się nad tą sceną. Mówię o Sadze Granoli, prawda? Kiedy tam załatał swoje rany, uleczył się tam jakąś boską ki, nie mam pojęcia o co chodziło. Janemba jest w stanie się regenerować, Goku w tej historii nie ma Super Saiyana Blue, także tej regeneracji raczej nie zobaczymy, ale to nie zmienia faktu, że Goku ma tutaj nadal, podejrzewam, że olbrzymią przewagę nad Janembą. Czy ja dzisiaj zobaczę dalszą część tej historii, panie New Hope? Dziękuję bardzo, jeśli się uda, jeśli nie, to przepraszam. No i strona Dragon Ball New Hope się przewróciła. O, jesteśmy z powrotem! Proszę Państwa, Dragon Ball New Hope, strona internetowa jest znowu responsywna. Dziękujemy bardzo. Janemba, ja czekałem na kadr, w którym mamy Janembę, po prostu Janembę, żadnych dialogów. No ja powiedziałem, już się nie spodziewam dialogów, ale okej, czyli klikam dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać na kolejny kadr. Ja może sobie idę nalać wody. Ja wam to wytnę, ale jak chcecie, to też możecie sobie nalać wody. No co to ma być? Panie New Hope, proszę proszę, patrona chyba musi pan bardziej rozkręcić. No to nie tylko na rysowanie mangi, ale też na serwer chyba trzeba byłoby mu dać parę groszy. O, jesteśmy! Jesteśmy! Ja już myślałem, że naprawdę sobie zacznę podczas nagrywania odcinka surfować po internecie, ale okej. Janemba przed chwilą, teraz muszę sobie przypominać, co było na poprzednim panelu. Na poprzednim panelu widzieliśmy lecącego Janembę, który ruszał z pełną mocą, zregenerowany w stronę Goku, wyprowadza cios, a Goku ten cios przyjmuje. I przypomina mi to sytuację, w której Janemba wyprowadził tak samo cios w czoło Gogety. No tutaj widzę, że poziomy mocy zupełnie nie przypominają tego, co widzieliśmy w Fusion Reborn. Tutaj tak naprawdę ta wersja Goku miała znacznie więcej czasu na trenowanie w zaświatach. Także ten Goku Super Saiyanin 3 jest po prostu silniejszy niż ten, którego widzieliśmy w filmie, prawda? Tam Goku i Vegeta musieli się scalić, żeby... Mamo! Mamo! O co tu chodzi?
I sleep. I sleep. Czas na Dokana. Jest, jesteśmy, dobra, halo, wróciłem i ten cios Janemby niszczy skały, które stoją za Goku, które są za Goku, ale sam Goku stoi niewzruszony. Czy to wszystko? Pyta Goku, ku zdziwieniu Janemby. Mimo tego, że zregenerował się do pełnej mocy... Ja może kliknę na następny kadr. Mimo tego, że zregenerował się do pełnej mocy, to i tak przyjął ten cios Goku na klatę, na czoło w zasadzie. Janemba przetransformuje się jeszcze raz? No jeśli mamy potwierdzenie tego, że Janemba jest w pełnej mocy i nic sobie nie robi z Goku, chyba że Goku na przykład straci SSJ3. To jest chyba jedyna opcja, bo jeśli Janemba nie może się bardziej wzmocnić, no to Goku musiałby stracić SSJ3. Chyba że to będzie koniec walki, ale wydaje mi się, że nie. Zaraz się wybiłem. O, jesteśmy! Super, cieszę się. To jest pierwsze omówienie mangi, w które naprawdę mogę sobie podrzemać między pojedynczymi stronami. Janemba przerażony faktem, że jego uderzenie nie zrobiło wrażenia na Goku, odskakuje i zaczyna się coraz bardziej wściekać. Nawet twoja egzystencja jest zagrożeniem dla całego wszechświata. Musisz zniknąć, Janemba, mówi Goku, który robi powolne kroki w stronę Janemba, a ten zaczyna się wściekać coraz bardziej. Zdesperowany próbuje trafić Goku, kopiąc go, ale Goku, niczym w Ultra Instynkcie, dosłownie tutaj ten kadr, w którym on robi unik do tyłu, a jego włosy zostają w tym miejscu. Pięknie tutaj to wygląda. No kurde, naprawdę tak to działa? Ja pierniczę. Ja wiem, że pewnie autor Dragon Ball New Hope chce wrzucać to na swoją stronę, na swoją własną stronę i mieć, powiedzmy, uniezależnienie się od tego, gdzie to było ostatnio, ale dla mnie jako czytelnik za dużej różnicy to nie robi, no a sami widzicie, no jeden raz na miesiąc chcę przeczytać rozdział i akurat stronka nie działa. Znaczy działa powoli. Co tu się wydarzyło? Ładowała się tyle strona i jest popsuta? O jest! Działa! Cicho, działa. Czyli Goku tym razem kontruje, okej, po uniknięciu tych ciosów Goku kontruje, Janemba jest po raz kolejny wyrzucony i Goku stoi. Kurde, no napatrzcie się na to, bo ja zaraz przewijam. Jest! Działa znowu! Działa! Czekajcie, co tu się dzieje? Ja myślałem, że to Piccolo, a to Janemba bez skorupy? Co to jest za widok? Janemba stracił tę skorupę. Goku mu dosłownie przebił jajko. Czas, żeby zakończyć, mówi Goku, który w ręce ładuje gwieździsty atak, trochę mi przypominający tego Soul Punishera. Janemba zaczyna się po raz kolejny wściekać, kumuluje swoją ki, tutaj wygląda tak jakby właśnie kumulował swoją ki, ma zamiar się po raz kolejny zregenerować. Niesamowity widok! Zostało tutaj narysowane to tak, jakby Janemba faktycznie był w środku jakiejś zbroi i widzę, że już stronka z powrotem działa. Janemba, ależ śmiesznie wygląda. W pierwszej chwili pomyślałem, że to leży przesadnie opalony Piccolo, ale tak sobie myślę, nie no, chyba nie było tak jak z Padem Piccolo, że przeskoczyłem 10 rozdziałów do przodu przez przypadek, nie? Janemba rzuca się w stronę Goku, ten również ma zamiar wyprowadzić atak, chociaż pierwszy raz Goku od dłuższego czasu chyba wydaje się znacznie bardziej poważny i ten atak trafia prosto w brzuch Janemby, który wygląda na to, że nie ma opcji zablokować tego ciosu. A biorąc pod uwagę te gwiaździste efekty, które, tak jak powiedziałem, przypominają mi tego Soul Punishera, czyli ten atak, który wymazał praktycznie Janembę, ten, który wykonał Gogeta w Fusion Reborn, bardzo możliwe, że na następnym panelu zobaczymy podobny efekt, czyli Janemba zostanie po prostu wymazany. O, chłopaki przylecieli w ostatnim momencie obejrzeć to wszystko. Piccolo jest odrzucony razem z całą ekipą. Janemba pluje krwią, no wygląda na to, że ten atak musi zakończyć tę walkę, ale czy Janemba faktycznie zostanie wymazany? Czy on zostanie wymazany, czy tylko po prostu upadnie na ziemię? Zaraz zobaczymy. Żegnaj, Janemba. Zostaje wymazany! Goku go pokonał tym samym atakiem praktycznie, co Gogeta. Bardzo podobne efekty tutaj są zrobione. Okej, czyli to taki... No to nie jest Dragon Fist, bo tam smoka nie było, ale to jest taki... Soul Fist. Może Soul Fist. Duchowa pięść, tak bym powiedział. Jak masz złego ducha, to ci wymazuje, a jak nie, no to po prostu... To wtedy Goku zbija z tobą żółwika. Czyli też atak, który działa tylko na złych, prawda? Okej. Janemba zostaje wymazany. No dosłownie mamy koniec walki tak samo jak w Fusion Reborn. Z Janemby wychodzi ten chłopczyk, spogląda na Gogetę, ucieka na Goku. I co teraz Goku się uśmiechnie, tak samo jak Gogeta w filmie? Co? To be continued? Ale jeszcze 5 jest paneli. Goku się uśmiecha, czekajcie. Są poziomy... Poczekajcie, bo ja widziałem coś, czego tu nie było. I to chyba jest na kolejnych panelach. Zaraz przejdziemy do tych poziomów mocy. Patrzcie!
To jest ten bonus page, który został zaspoilerowany mi, czyli tego nie było w rozdziale. Fuzja Goku i Gohana. Czyli, widzicie, czyli to nie było w rozdziale, tylko to był po prostu panel dodatkowy, żeby udobruchać fanów. Goku i Gohan zrobili fuzję. Już chyba wiecie, że to będzie w tytule i w miniaturce, co? Nie, no fajnie wyglądają. I tutaj mamy chyba, po prostu będzie odwzorowanie tej sytuacji, która... Co tu się dzieje? To nie jest jedna fuzja, którą narysował nam autor. Piccolo? Fuzja Piccolo i Paikuhana? Metamoriańska? Czyli jeszcze może być kto? Goku i Piccolo? Goku i Paikuhan? Kto jeszcze będzie? Tęcza? To nie jest takie fajne. O, nawet Janemba nie jest pod wrażeniem. I co dalej? Nie, to wszystko! Czyli mieliśmy autentycznie tutaj fuzję tę narysowaną, o której mówiłem, bo właśnie widz wrzucił ten kadr. Ja tylko spojrzałem i mówię, kurde, będzie spoiler, okej. A tu Janemba też jest zdziwiony, a tutaj jest na samym końcu już zakłopotany tym, co widzi. Podoba mi się, fajny rozdział, tylko że, szczerze mówiąc, lepiej by to było, gdyby tutaj Janemba został pokonany przez fuzję, bo Goku, ja wiem, że on dłużej trenował w zaświatach, więc był znacznie silniejszy, ale poradził sobie z Janembą dosłownie w taki sam sposób, w jaki Gogeta sobie poradził z Janembą. Czy to sugeruje, że Goku jest teraz tak silny w SSJ3, jak Gogeta był w filmie Fusion Reborn? Fajnie mimo wszystko wyglądało to, że Janemba przyjmował coraz większe obrażenia, był w stanie się regenerować, ale zobaczyliśmy chociażby Janembę bez tej maski, jakby można tak powiedzieć, znaczy bez maski, on nie ma maski, ta skorupa pękła. To na pewno było ciekawe, aczkolwiek końcówka walki była bardzo, bardzo podobna do tego, co było w filmie. Mimo wszystko wygląda na to, że ta saga w zaświatach się już zakończy, bo pamiętajcie, że to jest cały czas retrospekcja. Gohan, spotkawszy Vegetę, na jego prośbę opowiedział mu, jak to wszystko wyglądało przez te lata w zaświatach, więc wydaje mi się, że teraz z końcem tej walki z Janembą to będzie w ogóle zakończenie tej retrospekcji i przejdziemy do kolejnych wydarzeń. Tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewien, to jest tylko moje skromne przewidywanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka pod tym filmem, zostawcie komentarz, napiszcie, jak Wam się rozdział podobał, który z tych momentów podobał Wam się najbardziej i co sądzicie o Janembie bez skorupki na głowie. To było akurat zabawne. No jeszcze są te poziomy mocy, prawda? Goku jest w milionie, tutaj 50 milionów, 75 milionów, 100 milionów. Zostało to trochę przemienione, te mnożniki zostały zmienione w przypadku SSJ2 i SSJ3, ale to dobrze, bo te liczby byłyby zbyt olbrzymie. 800 tysięcy ma Gohan w bazowej formie, 40 milionów, 60 milionów w SSJ2. Paikuhan ma 40 milionów po prostu, czyli Paikuhan jest tak samo silny jak Gohan Future SSJ. Piccolo ma 900 tysięcy, czyli w bazowej formie jest silniejszy niż Future Gohan. 54 miliony miał potem po wzmocnieniu. Janemba 45 milionów, Super Janemba 85. Ziemianie z 20-krotnym Kaiokenem Tenshinhan, Krillan i Yamcha odpowiednio 14 milionów, 13, 12. Biedny Chaozu z 10-krotnym Kaiokenem 3 miliony. Czyli Chaozu byłby w stanie pokonać Goku i Gohana i Piccolo razem wziętych, jeśli brać pod uwagę tylko sam surowy poziom mocy. No pewnie oni by go tam sklepali grupowo, ale... Okej, Goku przegrałby z Chaozu w bazowych formach. Myślę, że tą pozytywną informacją możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, już nie przedłużam. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia, a wspierających, którzy widzą to wcześniej, pozdrawiam i dziękuję Wam za wspieranie. Oczywiście to jest nieobowiązkowe, to jest wszystko wolna wola, ale cieszę się, że moje filmy podobają Wam się na tyle, że decydujecie się na comiesięczne wspieranie mojego kanału. Mam nadzieję, że te wczesne premiery albo jakieś takie treści, które raz na jakiś czas wrzucam tylko dla wspierających, to Wam to rekompensują. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.